Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, jesteśmy znowu na farmie i dzisiaj będzie odcinek o narzekaniu. Jak to zawsze bywa, robię nową konstrukcję, nowy projekt, więc muszę trochę ponarzekać. I dzisiaj chyba się zebrało, że będzie więcej tego narzekania niż normalnie. Zresztą zaraz się o tym dowiecie. Zaczynamy. Ale najważniejsze, słuchajcie, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie zobaczyć, jak wygląda, ile kosztuje i co tutaj można robić, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, no i zostawienia łapkę w górę. Dziękuję. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni w Europie do tego, że jak idziecie do sklepu i jest obsługa, to ta obsługa jest w stanie Wam powiedzieć wszystko. Czyli tak naprawdę, ile to kosztuje, ile tego mają, ewentualnie sprawdzić bardzo szybko w komputerze, czy to jest na stanie, czy tego nie ma na stanie. No ta po prostu obsługa klienta działa. No i tak to jest w każdych rodzajach Castoramy, czy Obi, czy innych rzeczach. Przynajmniej ja, tyle co pamiętam, 7 lat temu tak było. Bez żadnego problemu można było iść do sklepu. Ceny były zawsze wywieszone, czy to jest za metr, czy to jest za coś innego. No wszystko po prostu było, tak? To jest taka normalna rzecz, no bo sklep musi funkcjonować. Szczególnie duży sklep, który ma przynosić profity, musi zarabiać pieniądze, a żeby zarabiać pieniądze, musi jak najwięcej klientów obsłużyć. Jeżeli oczywiście pracownik się nie nadaje do tej roboty, no to menadżer go zwalnia. No i dlaczego o tym mówię? Bo na Filipinach jest wszystko na odwrót. Żeby zrozumieć sytuację, słuchajcie, wytłumaczę Wam to tak. Pojechałem dzisiaj specjalnie przed przyjazdem do Walencji, do sklepu budowlanego, tego co przeważnie robimy tam zakupy w Walencji, żeby zapytać się o siatkę, o taką siatkę, powiedzmy na ogrodzenie terenu, o inną siatkę, taką siatkę plastikową, taką siatkę z grubego plastiku, cienkiego plastiku. Chciałem po prostu porównać ceny, żeby dowiedzieć się, co będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Pod względem ceny, pod względem tego, czego się tak naprawdę używa i jakie są dostępne w ogóle materiały, bo ciekawych różnych rzeczy widziałem. No i na przykład, tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku z działki pokazywałem Wam, co brat Christine zrobił. Ma taką siatkę plastikową, bardzo wysoką, zieloną, rozwieszoną i to się sprawdza. I to kosztuje, słuchajcie, 55 peso za metr. To jest na wysokość dosłownie chyba z 3,5 metra, nie wiem ile dokładnie, no ale na pewno jest ponad taką wysokość, jaką potrzebujemy, więc jest idealne. I nie jest drogie, bo 55 peso, no to widzicie ile to jest na ekranie. Ale słuchajcie, o co chodzi w tym wszystkim? No jeżeli przyjeżdżam do sklepu i pytam się kobiety, ile to kosztuje, a ona tak na to patrzy i to jeszcze, słuchajcie, to jest sklep, gdzie tak naprawdę nie ma 55 tysięcy tych produktów, tylko jest bodajże, nie wiem, może z 300? Tak bym strzelał. No i to jest jeden z najbardziej używanych elementów tutaj, gdzie nawet mają, słuchajcie, wywieszoną kartkę, gdzie są wszystkie ceny tych wszystkich innych siatek, ale tej akurat nie ma. Więc zajęło im to 20 minut, żeby dojść do tego, ile ta siatka kosztuje. 20 minut. I to, słuchajcie, siedzieli w trójkę, bo nie wiedzieli, jak rozwiązać ten problem, żeby tą siatkę wycenić. Nie mogli jej znaleźć w komputerze, później coś tam, jakiś inny problem, a w końcu przyszedł jeden pracownik, który gdzieś tam akurat chyba był na przerwie lunchowej albo gdzieś, nie wiem, na jakiejś przerwie, no i od razu mi powiedział, jaka to jest cena. Jak się dowiedziałem cenę, to się zapytałem, dobra, okej, ale a jaka jest wysokość tego? Zrobili twarz, no i tego już nie oszacowaliśmy, a nie chciało nam się rozkładać tej siatki, żeby to sprawdzać. No ale słuchajcie, to jest tego rodzaju frustracja, bo gdyby to był jeden produkt, to ja rozumiem. Ale później zapytałem się, dobra, to ta siatka kosztuje 55, a ta z tego grubego plastiku, taka sztywna, ile kosztuje? No i zajęło to kolejne 20 minut. Ale są też tego plusy. Przynajmniej wiem, ile co kosztuje. Już powiedziałem sobie, spędzę tam dosłownie, choćby nawet nie wiem, ile miało to być czasu, dowiem się wszystkich tych produktów po kolei, jakie są ceny, co będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. No i wychodzi na to, że ta siatka taka, powiedzmy ta, co ma brat Christine za 55 peso za metr kwadratowy, to jest najlepsze rozwiązanie i jak tylko i wyłącznie wytniemy bambusa, którego o dziwo, słuchajcie, dostałem, muszę go sobie wyciąć, ale mam go za darmo. Od kogo? Od rodziny Christiny. Tak jak mówiłem, my się nawzajem wspieramy, jeżeli oni potrzebują jakiejś mojej pomocy, staram się pomóc, jeżeli oni mi mogą pomóc, też to chcą zrobić. No i bambus, słuchajcie, nie jest daleko, bo tak jak widzicie, no my jesteśmy na naszej działce, a bambus jest dosłownie tam, te duże krzaczory, na końcu to widzicie. Więc będzie go można tak naprawdę przynieść, nie będzie potrzeba transportu, tylko potrzebne są
osoby, które to wytną. Ewentualnie my się za to weźmiemy. I pewnie nawet byśmy to zrobili w tym momencie, tylko że, słuchajcie, naprawdę bardzo popadało. Wszędzie jest mokro. Przez to, że popadało, no to rano wcześniej nie przyjechałem, no bo padało cały czas. A teraz już jest troszeczkę za późno, żeby dzisiaj się za to zabierać. Więc najprawdopodobniej dopiero zaczniemy w poniedziałek, bo dzisiaj jest sobota. Kolejna sprawa, słuchajcie, to konstrukcja domu. Już można powiedzieć, doszedłem do wniosku jednak, że jak już mamy to robić, to zróbmy to, żeby miało ręce i nogi. Oczywiście Krystyn dalej się opiera przy swoim i ja to rozumiem i szanuję, że chcę, żeby te wszystkie ściany betonowe, które są w tym budynku, zostały. No i tak też będziemy robić, żeby one zostały, natomiast góra zostanie całkowicie zburzona, co też był taki plan pierwotnie. Pierwotnie był taki, że wtedy nie będziemy robić tego podwyższenia, czyli tego jakby pierwszego piętra, tylko od razu dach. Natomiast Krystyn nie to, że się uparła, po prostu rozmawialiśmy na ten temat i ona powiedziała: słuchaj, jeżeli mamy już i tak to robić, to zróbmy to tak, żeby to miało ręce i nogi i zróbmy to jedno piętro podniesione, żeby było fajnie, przyjemnie, żeby tam był ten na przykład pokój na odpoczynek, a na dole, żeby normalnie był salon no i tam kuchnia obok. No i wtedy będzie tej osobie, która tutaj będzie mieszkała, będzie po prostu wygodniej, przyjemniej, no i ciekawiej, moim zdaniem. No bo ten budynek to jest pewnego rodzaju już inwestycja, którą jesteśmy w stanie zrobić, tylko jak znajdziemy odpowiednią firmę budowlaną. I tutaj przytoczę ciekawy przykład z Polski, no bo jak pewnie wiecie, w Polsce to jest normalne, że zatrudniacie firmę budowlaną i ta firma budowlana robi wam wycenę. Słuchajcie, będzie to kosztowało tyle i tyle jest metrów kwadratowych, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Są w stanie zrobić wam wycenę, wy się albo na to zgadzacie, albo nie. Już pomijam to, że oczywiście jest bardzo ciężko znaleźć specjalistów w tym momencie, bo tak jak mówię, no wiem, że jest z tym problem. Albo nie mają czasów, nie mają terminów, no ale tutaj jest podobnie, tylko że ja na przykład szukając firmy budowlanej, bo już nie chcę zatrudniać tego flipa i flapa, którego miałem wcześniej, bo po prostu oni byli beznadziejni i nigdy nie było wiadomo tak naprawdę, ile ta inwestycja będzie kosztowała. Chcę po prostu mieć normalną firmę, legalnie działającą, która po prostu określi, ile nas to będzie kosztowało, ile to będzie trwało, ile trzeba na materiały. Jeżeli są w stanie zrobić na fixed price, czyli na gotową cenę, super. Jestem w stanie nawet więcej za to zapłacić, bo przynajmniej nie będę się martwił, nie będę miał bezsennych nocy, myśląc o tym, czy oni to będą robić przez kolejne 2 miesiące, czy 3 miesiące. Tutaj po prostu już będzie wszystko jasne. No ale żeby znaleźć taką firmę, to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo ciężko. Naprawdę. I tutaj jest kilka problemów z tym związanych. Po pierwsze, duże firmy, które zajmują się tego typu rzeczami, nie chcą się podjąć na przykład takiego małego projektu poprawiania jednego domku, no bo im się to po prostu nie opłaca. Oni wolą wziąć projekt, oczywiście jest duża inwestycja w Filipinach, za 5-10 milionów peso i po prostu zrobić go od A do Z, tak? Skończyć wszystko. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że te firmy, które pseudo są dobrymi firmami, no one nie są w stanie zrobić tej wyceny. No po prostu oni wiedzą, że mówią, że nie wiedzą, ile to będzie kosztowało. No ja mówię, no to spisz na kartce, co potrzebujesz. On mówi, ale to się będzie różniło. No to jak się będzie różniło od tego, co przecież musisz zamówić, tak? Ty jesteś specjalistą, ty powinieneś wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Na Filipinach nie da się tego zrobić. Po prostu nierealne. Dlatego już nawet na forach różnych piszę, szukam po prostu firmy, kontaktów, praktycznie dzwonię po wszystkich już, jak tylko dostaję numer telefonu, żeby się dowiedzieć, czy ktoś mi powie, słuchaj, tyle i tyle to będzie kosztowało, robimy, nie robimy, ja pewnie się zgodzę i zaczniemy budowę. No ale nie może być tak pięknie, kurde. Ale te koguty dzisiaj, słuchajcie, dają w dupę. Nie wiem, czy wy je tak głośno słyszycie jak ja. Ogólnie dzisiaj też używam, słuchajcie, pierwszy raz mikrofonu nowego. Zobaczycie sobie zdjęcie tego, jak to wygląda. Wygląda to po prostu kosmicznie. Takie GoPro na sterydach. I on jest kierunkowy. Teoretycznie on powinien działać dużo lepiej. Na pewno jest mniej tych hałasów w okolicy, tych głosów z zewnątrz. One są cichsze w porównaniu do mojego głosu. No ale jak skieruję na przykład tam mikrofon, to powinniście lepiej słyszeć kurczaki. No sprawdzimy to później na nagraniu. No dobra, słuchajcie, ale koniec narzekania, czas się wziąć za robotę. Ja już nawet ubrałem rękawiczki i dzisiaj będziemy sadzić pierwsze nasiona. W domu będę przygotował osobno takie sadzonki różnego rodzaju owoców. Natomiast tutaj będę chciał posadzić pierwsze chili i od tego zaczniemy. No a więc tak, słuchajcie, te już są przygotowane wszystkie. Więc tak jak widzicie, mamy 3. Natomiast teraz co muszę zrobić? No to oczywiście zasadzić. Do jednego pójdą w zasadzie wszystkie chili
bo na pewno mi zależy na chili. Do drugiego pójdą, słuchajcie, pójdzie arbuz. Tak, tylko że arbuz żółty. Dostałem informację w jednym komentarzu od Was, że ktoś by chciał zobaczyć arbuza, jak tutaj rośnie. No więc specjalnie dla Ciebie arbuz tak samo idzie. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, piszcie śmiało w komentarzach. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Jak tylko uda się znaleźć nasiona, bardzo chętnie je zasadzę. Dobra, no widzimy się za moment. Dobra, byłem ambitny i myślałem, że jeżeli będę sobie stał w słońcu, to będzie to przyjemne. No niestety nie, więc przesiadam się na coś bardziej wygodnego. Okej, pierwsze kroki zrobione. Został mi tylko jeden rządek. Woda się ze mnie leje, jak pewnie widzicie. A siedzę w cieniu, tak? No ale teraz widzicie, jak jest gorąco na Filipinach. Możecie to zobaczyć na własnej skórze, oglądając ten filmik. Został mi jeden rządek i tutaj zasadzę najprawdopodobniej watermelona. Bo też, słuchajcie, o tym Wam nie wspominałem wcześniej, ale my eksperymentujemy tak samo jeszcze z tymi różnego rodzaju nasionami. Czyli część na przykład zrobimy tutaj, na tych od razu w ziemi. Część będzie jeszcze trzymana delikatnie w wodzie i później będzie robiona na gąbkach, coś bardziej na zasadzie takiego wodnego rośnięcia na początku, żeby zakiełkowały i dopiero później wsadzania do ziemi. I zobaczymy, co po prostu będzie szybsze, bo będzie można to wszystko porównać. Więc tak jak mówię, to są eksperymenty, bo mnie ciekawi to, jak właśnie najlepiej to zrobić w przypadku Filipin. No i słuchajcie, tak jak ktoś mi napisał w komentarzu, jest watermelon, czyli arbuz. Tylko taki żółty, filipiński. Właśnie czytam instrukcję obsługi, jak to się sadzi. No nasiona są takie, jak pewnie, nie wiem czy widzicie, no jak nasiona słonecznika, tylko te są jakieś takie dziwne, bo pokolorowane. Nie wiem. Zobaczymy. Są kupione, więc warto zasadzić. Tylko może zrobię po 2. Chyba w instrukcji jest, że po 2. Coś spadło. No. Dobra, zobaczmy. Kolejna, słuchajcie, sadzonka, no to będzie tak naprawdę eksperyment, bo mieszam tutaj kilka różnych. Zobaczcie sobie, co to jest. Papryczki chili, te inne. To jest long beans. No i słuchajcie, zostały mi pomidory. Pomidory zostały mi z Polski. Jeszcze za 3 zł kupione, to pewnie było przed inflacją. Tylko te pomidory nie wiem, czy coś z nimi będzie, ponieważ one bardzo słabo już te nasiona wyglądały. Opakowanie było otwarte chyba z parę lat. No nie wiem, tak czy inaczej zrobię to na wszelki wypadek, żeby tego nie zmarnować. Jak coś wyrośnie, to Wam pokażę, jak nie, to nie. No i słuchajcie, na koniec jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, ostatnio kupiłem też te takie gotowe zestawy do sadzenia. Kupiłem 4 różnego rodzaju bazylię, tymianek, szczypiorek i jeszcze pietruszkę. No i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Ja już, przyznam Wam się, otworzyłem jedno. Jest bardzo fajna podstawa, jest ziemia, jest nawet podstawka. I teraz tak, mamy oczywiście jeszcze fertilizer, który trzeba zgodnie z instrukcją rozłożyć na obrzeżach. No i oczywiście mamy nasiona. Co z tego wyjdzie? Przekonamy się zaraz. Ja otwieram resztę. No i oczywiście, jak to zawsze bywa w tego typu sytuacjach, ja się totalnie na tym nie znam i pomimo tego, że wiedziałem, że jest instrukcja, nie do końca ją zrozumiałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pomyślałem sobie, że jak zawsze to jest jak Polak. Jak już coś się dzieje, to dopiero wtedy czytać instrukcję. No i właśnie zrozumiałem, że jednak miałem 1/4 soli, znaczy ziemi, trzymać osobno, rozsypać te nasiona i później to wszystko przykryć. No ja wszystko wsypałem na jedno kopyto. No ale mi się wydaje, że jak teraz wybiorę trochę tej ziemi, wsypię te nasiona i przykryję to tym, to raczej nic się wielkiego nie stanie, nie? No i słuchajcie, udało się. Skończyliśmy sadzić.
te wszystkie rzeczy, co dzisiaj zaplanowaliśmy. Niestety nie skończyliśmy robić jeszcze zadaszenia na te nasiona, ponieważ zaczyna padać, jak widzicie. Jest już godzina 2 po południu, nawet chyba po 2 i ja zaczynam się powoli zbierać, pakować, sprzątać to wszystko, co tutaj zrobiliśmy. No i jutro jest niedziela, nie wiem, czy będziemy pracować. Postaram się przyjechać tutaj na pewno na chwilę, żeby zobaczyć, czy możemy cokolwiek zrobić. Tak jak już Wam wcześniej mówiłem, też kupiłem folię do przykrycia tego, więc to będzie przykryte. To jest specjalna folia UV, która ma zapobiegać przed przegrzaniu tak naprawdę tych wszystkich sadzonek. Cieszę się z tego, że to się wszystko fajnie udało, bo naprawdę bardzo ładnie one wyglądają. Te zestawy są po prostu super, no, są tak słodkie, przyjemne dla oka, fajnie wyglądające, że chyba sobie więcej tego kupię. Tak, na pewno sobie więcej kupię, bo chciałbym po prostu Emilii pokazać, jak to się tak naprawdę sadzi, te nasiona, i na pewno będzie dla niej to fajna zabawa. Dla mnie była rewelacyjna, więc tyle. No i słuchajcie, wreszcie przestało padać, albo przynajmniej przestaje padać. Natomiast no, to jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że no, już się zrobiło tak późno, że ja się muszę zbierać do pracy. Mieliśmy dzisiaj dużo więcej rzeczy zrobić, no niestety się nie udało, no, ale przynajmniej posadziliśmy to, co było posadzone. Następnym razem po prostu będziemy robić skrzynię na to, żeby to było zadaszone, żeby to było miejsce specjalne na te same warzywka, które tam będą po prostu rosły, więc oglądajcie, bo będzie to w następnym na pewno odcinku. A ja na ten moment dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!